Otwieram pierwszą sesję Rady Gminy w Czerwinie. Witam bardzo serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam Pana Wójta, witam Panią Wicewójt, Pana Sekretarza, witam kierowników referatów, witam dyrektorów szkół podstawowych w gminie Czerwin, witam dyrektorów ośrodków kultury inaczej w Czerwinie, witam koleżanki i kolegów z sołtysów, witam Szanowną Prasę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na sądzie 15 radnych na sesji obecnych jest dzisiaj 14, wobec czego Rada jest podejmowana do podejmowania uchwał i wniosków. Za chwilę nastąpi ślubowanie radnych. Przed ślubowaniem poproszę tutaj kolegę radnego najmłodszego wiekiem o odczytanie roty ślubowania i po odczytaniu roty ślubowania ja będę miał imię i nazwisko radnego czy radnej i wstajemy, radny czy radna wstaje, mówi słowo ślubuję, może dopowiedzieć tak mi dopomóż Bóg. To jest nieobowiązkowe, ale może być to powiedziane. Proszę o powstanie. Proszę kolegę radnego o odczytanie roty ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro naszej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Możemy usiąść. Proszę o powstanie Joannę Czajkę i złożyć ślubowanie. Proszę bardzo. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Radny Piotr Stawisz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Ewelina Fajka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. I pani Karolina Grybowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Józef Liber. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Małecki Bartłomiej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Artur Matysiak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Krzysztof Marciniak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Robert Mikołajczak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Prokopiew Maria Łukowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Karol Sosnowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Sylwana Krzyżniak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Wojcieszek Mariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. I kolega Krzysztof Zaja. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ślubowanie radnych mamy poza sobą. Jesteśmy już prawymi radnymi. Bez tutaj już nikt nam nie możemy podejmować uchwały, wnioski zgłaszać to, co jest możliwe. Do tej pory mieliśmy tylko zaświadczenia, teraz mamy już, jesteśmy po ślubowaniu. Dziękuję radnym wszystkim. Ci, co mogli wziąć udział w ślubowaniu, chcieli. Dziękuję bardzo. Mamy następny punkt ślubowania pana wójta. Panie wójcie, proszę bardzo, proszę postawić.
ślubują zarządnika gminy lub wszyscy ślubują, że dochowam wierności prawu, a powierzonym mi urzęd sprawą będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóże. Dziękuję panu wójtowi. Możemy sobie usiąść. Następny punkt mamy przyjęcie porządku obrad. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy w Czechminie, stwierdzenie prawomocności obrad. Drugie złożenie ślubowania przez radnych, trzecie złożenie ślubowania przez wójta, czwarte przyjęcie porządku obrad, piąte powołanie komisji skrutacyjnej, szóste przewodniczącego Rady Gminy w Czechminie, podpunkt A zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Czechminie, podpunkt B wyrażanie zgody na kandydowanie na funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Czechminie, podpunkt C przeprowadzenie głosowania tajnego. Siódmy punkt mamy przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy w Czechminie, prowadzenie obrad sesji. Ósme wybór wiceprzewodniczącego i wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Czechminie. Podpunkt A zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Czechminie. B wyrażenie zgody na kandydowanie. Podpunkt C przeprowadzenie głosowania tajnego. Punkt 9 zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy w Czechminie. To by było to. Tak, pan radny coś miał? Tak, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym do porządku zgłosić jeszcze jedną taką dodatkową uchwałę porządkującą, mianowicie mam na myśli uchwałę w sprawie wynagrodzenia pana wójta. Także prosiłbym, żeby Wysoka Rada tą uchwałę przyjęła też do porządku. Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje jeszcze do porządku obrad? Nie widzę, to szanowni państwo, przejdziemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad, proszę bardzo o głosowanie. Mogę to przełączyć. Musicie nacisnąć. Piloty nacisnąć. No nie mam tej. Teraz się podobało. Dziękuję bardzo. Radnym za przyjęcie porządku obrad. Następny punkt mamy wybór komisji skrutacyjnej. Proszę o podanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej, ale jeszcze dopowiem, że członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą brać udziału jako kandydaci na przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady. Także te osoby, które będą pracowały w komisji, nie mogą kandydować na przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady. Proszę o zgłaszanie 3 osób, może być więcej, ale najlepiej było 3 osoby na członków komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Pani Anna Czajka. Tak, dobrze. Ja jeśli mogę, proponuję panu Marię Rodowicz-Gosza. I jednocześnie trzecią osobę, jeżeli mogę, pana Karola Sosnowskiego. Dobrze. No dobrze. Mam pytanie. Pierwsze zgłoszone Pani Fajka, tak? Czy Pani Fajka przyjmuje? Pani Fajka, przepraszam. Pani Fajka przyjmuje? Tak. Dziękuję. Pani Łukowska, Maria? Przyjmuje? Pan Dero przyjmuje? Dziękuję bardzo. Przegłosujemy jeszcze, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tych osób w skład komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo o głosowanie. Jest. Dziękuję bardzo. Prosiłbym teraz te osoby, nie wiem, czy wyjdą sobie na korytarz, żebyś wybrać prosił Ciebie, przewodniczącego komisji i za moment, za jedną minutę przyjdą, będziemy przygotować kartki do głosowania i jedziemy dalej. Tak? To nie, że tutaj narzucamy, że macie wyjść, ale wypadałoby w ten sposób sobie będzie ustawić. Przy stoliku możecie raz. Już minutę poczekamy. Udało się bez bólu? Bez bólu się odbyło? Oczywiście. Nie jesteśmy Szybko, tak? Szanowni Państwo, może komisja za tego stolika i będziemy się połączyli.
komisja była do jednego wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. No i prawie to jest niepotrzebne, ale jak tak ma być, to To jest czyste po prostu. oczywiście samo z siebie widzę, że tamtej komisji nie odwołuję, ale ja tak sobie życzę. To co jeszcze raz głosujemy? Jeszcze raz, tak? Tak, to proszę bardzo o głosowanie, że druga jedna komisja. Jest 14, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Następny punkt mamy, Szanowni Państwo, zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Czerwinie. Proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów. Proszę bardzo, kolega Krzysztof Marciniak. Szanowne Panie i Panowie Radni, pozwolę sobie zgłosić kandydaturę na przewodniczącego Rady Gminy w Czerwinie, osoby, która przez wiele lat sprawuje urząd, funkcję radnego gminy. Przez 2 kadencje ostatnie osoby, która była przewodniczącym Rady Gminy w Czerwinie, która ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu i obrad, i sprawowania tego urzędu. Zresztą osobą jest Robert Mikołajczak. Taką osobę proponuję na przewodniczącego Rady Gminy w Czerwinie. Dziękuję bardzo koledze Krzysztofowi. Przysłownie tej kandydatury. Proszę bardzo. Proszę pan Kociesza. Ja chciałbym zgłosić Bartłomieja Małeckiego, nowego radnego z miejscowości Skrzypnia. Myślę, że też godnie będzie obejmie to stanowisko. Dziękuję. Dziękuję. Tak? Kolega proszę radny Małecki. Ja również chciałem zgłosić tutaj koleżankę też nową radną, Karolinę Grzybowską. Ja sądzę, że konkurencja jakaś, czy taki po prostu model, będziemy mieli więcej osób, z których będzie można wybierać, to będzie tutaj potrzebna alternatywność. Chciałbym zgłosić jeszcze jakąś inną panią jako kandydatkę, ale rozumiem, zgłaszam jej. Dziękuję bardzo koledze Bartłomiejowi Małeckiemu. Czy są inne kandydatury jeszcze? Nie widzę, zamykam listę i pytam pana Roberta Mikołajczaka, czy kandyduje? Wyraża zgodę na kandydowanie? Przyjmuję, tak. Dziękuję. Pan Bartłomiej najpierw. Przyjmuję. Pani Karolina? Ja dziękuję. Dziękuję. Szanowna komisja słyszała? Możecie pisać, tak? Komisja przygotowuje kartki do głosowania i za chwileczkę nastąpi głosowanie. O głosowaniu będziemy mieli tam 10-15 minut sobie zrobimy przerwy na papierosa, czy na jakąś tam chwilę na nie tak? No mówią, ale niektórzy panacze to odjedzie. A komisja policzy głosy, musi podobno napisać i to jest parę minut przerwy. Jedziemy prosić komisję, nie wiem, mamy z komisji szefem? Maria, dobrze. Jak będziemy przebiegło głosowanie? W jaki sposób przy nazwisku robimy krzyżyk przy nazwisku X? Tak, wpisujemy tak, na karcie jest imię i nazwisko i jest krzyżyk albo tak, albo nie. 3 osoby popierające? Tak. Dobrze. Rozumiemy się, tak? Rozumiemy wszyscy. Dziękuję bardzo. Komisja za chwilę rozda karty. I kto będzie chciał, może sobie podejść do urny, urna jest tam z boku po pani Dorotki, a kto będzie chciał, może przy stole, czy gdzie sobie to uważa. Tu nie ma narzucania nic nikomu niczego. Witam jeszcze pana mecenasa, panie mecenasie, bo teraz by sobie odpowiedziałem tutaj w lewą stronę
nowych radnych, jednego jest to pan mecenas, bo Jan Dobrać jest tutaj naszym radcą prawnym i można tutaj z panem mecenasem współpracować, no wypadało nawet współpracować, jak ktoś ma jakieś problemy, to zachęcamy, tak? Dziękuję. W związku z tym, że mamy 14 radnych, mamy 14 kart. Dziękuję. Jeden krzyżyk X przy jednym z Trzy osoby, tak jak mówiłem, Proszę się podpisać na kartce. To był oczywiście żart. Komisja trudną, tak? Czy Mogę przejść. będzie szybciej, wygodniej, bo za chwilę się Szanowni Państwo, to ogłaszam 10 minut, Szanowna Komisja, wystarczy 15, tak? 15 minut. Policzenie głosów i napisanie protokołu. Dziękuję bardzo. Mamy przerwę. No, naprawdę można mówić, że trzeba Dzięki.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. Poprzednie proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie wyników i odczytanie protokołu. Protokół numer 1 Komisji Skrutacyjnej z dnia 30.05.2024 roku z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czernin. Komisja w składzie Przewodniczący Maria Rogowicz-Łukowska, członek Joanna Czajka, członek Karol Sosnowski. Stwierdza się, co następuje. Na ustawowy skład 15 radnych w głosowaniu brało udział 14 radnych. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy wynosi 8. Na Przewodniczącego Rady Gminy Czernin zgłoszono następujące kandydatury. Robert Mikołajczak, Bartłomiej Małecki. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 14 osób. Liczba kart wyjętych z urny 14. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 14. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. W wyniku tajnego głosowania kandydat uzyskał następującą ilość głosów. Robert Mikołajczak 11, Bartłomiej Małecki 3. Przewodniczącym Rady Gminy Czermin wybrano Roberta Mikołajczaka. Dziękuję bardzo. Dobry współpracy między sobie życzyli, żeby tu nie było trwało i myślę, że będzie pozostaniemy na tym, że ta współpraca musi trwać. Jeżeli mogę wprowadzania, szanowne koleżanki, koledzy radni, zaprosimy gości. Bardzo dziękuję za to, że obdarzyliście mnie po raz kolejny zaufaniem i że będę mógł tutaj dalej uczestniczyć w pracy Rady. Jest to dla mnie bardziej takie zobowiązania, żeby dalej. Będę starał się tak działać, żeby przede wszystkim dobrze współpracować. Ta współpraca, żeby była na korzyść dla mieszkańców gminy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję jeszcze raz. Panie Wójcie, Pan też zatrudniał wszystkiego lepszego. Tak, dzisiaj jesteśmy prawnymi. Szanowni Państwo, wszystkich radnych serdecznie gratuluję rozpoczęcia dzisiejszego mandatu. Gratuluję również Panu Przewodniczącemu i Panie Wójcie. Panu również. Gratuluję i życzymy samej dobrej współpracy. Przede wszystkim zdrowia i siły, bo prowadzenie takiego dużego gospodarstwa naprawdę wymaga ciężkiej pracy. Wszystkiego dobrego. Dobry chłopak, to może ciągnąć. Gratulacje. Możemy usiąść, ale proszę bardzo. Tak? Ja również Państwu bardzo dziękuję za Nasz udział w ślubowaniu, za Wasze ślubowanie, za to, że możemy razem pracować. Życzę nam po współpracy, to jest dla gminy Czernin najważniejsze, w realizacji tego, co mamy zaplanowane, kontynuowania normalnej, solidnej pracy, żeby gospodarstwo nasze mogło się maksymalnie rozwijać, żebyśmy byli wszyscy tak samo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Wójcie. W tym momencie, proszę Państwa, przekazuję prowadzenie obrad. Tak. Uchwała numer 1 przez 1 przez 2024 Rady Gminy w Czerninie z dnia 06.05.2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Czerninie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2004 roku pozycja 609 Rady Gminy w Czerninie uchwala co następuje. W wyniku tajnego głosowania z przyjemnością wyboru radnego Roberta Mikołajczaka na przewodniczącego Rady Gminy w Czerninie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To głosujemy czy nie? Nie. A to jest Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Jeszcze raz gratuluję, przekazuję prowadzenie obrad. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy sesji i dalej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, jesteśmy w tej chwili w 7. punkcie dzisiejszej sesji i jest to punkt, w którym w 8.
przepraszam, w którym następuje wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czerninie. I tutaj chciałbym prosić Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego. Korzystając z tego, że jestem przy głosie, pozwolę sobie tutaj zgłosić kolegę Krzysztofa Marciniaka na funkcję wiceprzewodniczącego. Jest to również doświadczony radny, który był wcześniej szefem Komisji Oświaty, aktywnie działającym tutaj na rzecz gminy Czernin. W moim przekonaniu jest to osoba, która jak najbardziej nadawała się tutaj do tej funkcji. Także tutaj zgłaszam Krzysztofa Marciniaka. Czy ktoś z koleżeństwa radnych chciałby zgłosić kandydaturę na wiceprzewodniczącego? Bardzo proszę. Zgłoszenie. Nie widzę, wobec powyższego zamykam tutaj możliwość zgłoszenia kandydatów na wiceprzewodniczącego i zapytuję się Krzysztofa, czy przyjmuje tutaj tę funkcję. Tak, przyjmuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Szanowna Komisja Skrutacyjna, proszę o przygotowanie dokumentu do głosowania tajnego, ponieważ to głosowanie również musi się odbyć jako głosowanie tajne. Cóż, 3 minuty przerwy i myślę, że będziemy mogli przystąpić do głosowania. Dziękuję. Podobnie jak w poprzednim głosowaniu, tylko tyle, że możemy postawić krzyżyk albo tak, albo nie. Jeżeli jesteśmy za tak, jeżeli nie. Ja nie będę Dziękuję. Szanowni Radni, to przystępujemy do głosowania i proszę szefową Komisji Skrutacyjnej o zbieranie głosów. Zmieniamy się. Już czy? 8. Moje znajdzie, moje myśli. A my
jesteśmy gotowi. Szanowni radni, widzę, że komisja skrutacyjna jest już gotowa. Bardzo proszę szefową o odczytanie wyników głosowania. Jeszcze data. Protokół nr 2 Komisji Skrutacyjnej z dnia 6.05.2024 roku z wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernin. Komisja w składzie przewodniczący Maria Rogowicz-Bukomska, członek Joanna Czajka, członek Karol Sosnowski. Stwierdza się, co następuje. Na podstawowy skład 15 radnych w głosowaniu brało udział 14 radnych. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady Gminy Czernin wynosi 8. Na przewodniczącego Rady Gminy Czernin zgłoszono następujące kandydatury: Krzysztof Marciniak. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 14, liczba kart wyjętych z urny 14, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 14, liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Krzysztof Marciniak 14 głosów i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Czernin wybrał Krzysztofa Marciniaka. Gratuluję i mam nadzieję, jeszcze tylko tak dopowiem, że takie zgodne głosowanie dobrze wróży nam na przyszłość. Koleżanki i koledzy radni, pozwolę sobie tymi słowami się do Was zwrócić. Serdecznie dziękuję za takie jednomyślne zaufanie. Zobowiązuję się z tego miejsca godnie reprezentować Radę Gminy Czermin, czyli Was wszystkich na forum publicznym. Zobowiązuję się również pomagać w miarę potrzeb Panu Przewodniczącemu i podczas jego nieobecności godnie go zastępować. Będę się kierował takim mottem, że warto łączyć, a nie dzielić i tego sobie i Wam też życzę na dalsze prace w tej Radzie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To zamienimy się kolegą. Proszę na to miejsce. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, pozwólcie, że przeczytam uchwałę dotyczącą wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czerminy. Uchwała nr 1/2/2024 Rady Gminy Czermin z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czerminy. Podstawa prawna na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Czermin uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Krzysztofa Marciniaka na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czermin. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo i Szanowni Państwo, kolejny punkt dzisiejszej sesji. Jest to punkt, ten, który tutaj kolega radny dodał do dzisiejszego porządku obrad. Jest to uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Czermin. Szanowni Państwo, na takim spotkaniu roboczym dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat. Niemniej jednak tutaj wszyscy radni dzisiaj otrzymali propozycję tego wynagrodzenia. Tak jak mówiliśmy, to wynagrodzenie jest tożsame z tym, które było. Niemniej jednak dla zachowania takiej ciągłości tej pracy Urzędu Gminy pozwoliliśmy sobie tutaj dodać tą uchwałę do dzisiejszego porządku obrad. I teraz otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych tutaj na ten temat chciałby zabrać głos. Myślę, że... Jak kolega radny powiedział na rocznym spotkaniu, żeśmy przegadali ten temat, no nie ma więcej co ta suma zostanie co była i nie ma, wniosek jest taki, żeby zamknąć dyskusję i przejść do głosowania. Okej, dobrze. Dziękuję uprzejmie. Nie widzę żadnych głosów. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Czermin. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, i w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego porządku obrad. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec braku dalszych głosów zamykam pierwszą sesję Rady Gminy w Czerminie. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie.